Kolejny dzień w Toskanii. Dziś jedziemy odwiedzić jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast w okolicy, czyli Sienę, według legendy założonej przez synów Remusa, czyli jednego z mitycznych założycieli Rzymu. Znajdujemy się w najważniejszej części miasta, czyli na placu Il Campo, dosłownie pole. Jest to bardzo charakterystyczny plac, ponieważ tam na dole znajduje się studzienka, do której spływa woda deszczowa, opadowa, z każdego miejsca na placu, bo on jest tak właśnie specyficznie tutaj wyprofilowany, że jest taki spadek. Jest on w ogóle w kształcie muszli. Z tyłu znajduje się dawny ratusz, gdzie obecnie jest muzeum, no i wieża. Na wieżę oczywiście można wejść i podziwiać panoramę Sieny. No i jest tutaj jeszcze jedna istotna kwestia, mianowicie odbywają się tutaj wyścigi konne, nazywa się to Palio. Odbywają się one w sierpniu, no mamy wrzesień, także już po obtokach. No i to jest taka właśnie tradycja tutaj, że się ścigają, dużo ludzi. Póki co mamy nie konie, ale mamy konie mechaniczne, gdyż tutaj jest zlot Lamborghini. A teraz sztuczka magiczna. Wojtas zniknął. Nie żartuj. Jeszcze szybko tak przy okazji nadmienię, że ten film jest częścią serii Eurotrip i znajdziecie u mnie więcej filmów z tej podróży. A jeżeli ten film jest dla Was ciekawy, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I będzie to też nieoceniona pomoc w dalszym rozwoju Voyagera. Początkowo Siena, zresztą podobnie jak inne miasteczka w tym regionie, w okresie antycznym była niewielką osadą etruską. Natomiast jej dogodne położenie przy szlakach handlowych oraz rozwój włókiennictwa były podstawą do późniejszego bogactwa Sieneńczyków oraz arystokracji longobardzkiej i frankońskiej. W XII i XIII wieku Siena była jednym z najbogatszych miast Europy. Jednakże w połowie XIV wieku miasto dotknęła zaraza, czarna śmierć, dziesiątkując populację Sieny, pozostawiając przy życiu jedynie 1/3 mieszkańców. Wydarzenie to zapoczątkowało gospodarczy upadek miasta. W kolejnym stuleciu za sprawą Lorenza de Medici, znanego również jako Wawrzyniec Wspaniały, miasto zostało wcielone w powstającą Wielką Republikę Florencji. Tyle, że właśnie w wyniku tego wydarzenia przez kolejne lata to Siena pozostawała w cieniu właśnie Florencji, a jej liczba ludności sukcesywnie malała. Przechodząc do bardziej aktualnych spraw i ciekawostek, to w 1966 roku Siena jako pierwsze miasto w Europie wprowadziła zakaz poruszania się samochodów po centrum miasta. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo tamtejsze uliczki raczej nie sprzyjają manewrowaniu. W 1995 roku lista Światowego Dziedzictwa UNESCO została wzbogacona o wpis zabytkowego centrum Sieny. Co jeszcze ciekawe, to właśnie tutaj rozgrywa się jedna ze scen filmu Quantum of Solace, gdzie James Bond ściga zdrajcę, który to przeniknął do MI6. Znajdujemy się właśnie na Piazza del Duomo, czyli dosłownie na placu katedralnym i za nami przepiękna, przeolbrzymia, XIII-wieczna budowla, katedra. Niewątpliwie jest to jeden z najwspanialszych zabytków miasta. XII-wieczna katedra, czyli Duomo właśnie po włosku, której główna fasada została ukończona w 1380 roku, znajduje się w południowej części miasta. W środku znajdują się płaskorzeźby wykonane przez takie sławy jak Ghiberti czy Donatello, albo inni sławni XV-wieczni rzeźbiarze.
Te wielkie porcje wołowiny to król toskańskiej kuchni, bistecca alla fiorentina. Aby dowiedzieć się więcej o niej, o toskańskim winie i miasteczku Montichiello, zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.